Joe Louis urodził się 13 maja 1914 roku jako 7. dziecko rodziny Barrow w miasteczku Lafayette w Alabamie. Jego dzieciństwo było trudne. Już w wieku zaledwie 2 lat jego ojciec został umieszczony w zakładzie psychiatrycznym, a opiekę nad rodziną przejęła matka, która po pewnym czasie związała się z Patrickiem Brooksem. Rodzina wynajmowała ponad 120 akrów ziemi, na której uprawiała bawełnę. Do pracy na farmie byli angażowani wszyscy domownicy, w tym dorastający Joe. Mimo wspólnego wysiłku, fundusze były coraz bardziej ograniczone, a potrzeby rosły. W poszukiwaniu lepszych warunków, rodzina postanowiła przenieść się na północ. W 1926 roku osiedlili się w Detroit, mieście, które było olbrzymie w porównaniu do ich dotychczasowego miejsca zamieszkania. Ojczym Joe wraz z jego matką, tak jak i większość mieszkańców Detroit, zatrudnili się w fabryce Forda. Natomiast nastoletni Joe rozpoczął naukę w miejscowej szkole. Również w tym czasie matka pięściarza postanowiła zapisać młodego Joe na naukę gry na skrzypcach. Jednak Louisowi pomysł ten nie przypadł do gustu. Louis bowiem w tym czasie zaprzyjaźnił się w szkole z młodym pięściarzem, który po długich namowach zabrał go na jego pierwszy trening bokserski. Joe, nie chcąc denerwować swojej rodzicielki, postanowił zachować w tajemnicy swoje treningi, przy czym skrzypce potrzebne do nauki gry przechował w wynajętej szafce bokserskiej. Już na pierwszych treningach trenerzy dostrzegli jego naturalny talent. Swoją amatorską karierę rozpoczął pod pseudonimem Joe Louis, chcąc ukryć przed matką swoją działalność bokserską. W niedługim czasie Louis podbija amatorskie ringi, wygrywając wiele prestiżowych turniejów bokserskich, w tym Mistrzostwo Stanów Zjednoczonych Golden Gloves wagi półciężkiej. Dzięki tak prężnie rozwiniętej karierze bokserskiej, Joe Louis postanawia przejść na zawodowstwo. Jego menadżerami zostają Mr. Roxburn i Julian Black, natomiast jego nowym szkoleniowcem zostaje Jack Blackburn. Aby jak najbardziej rozwinąć swoją karierę zawodową, Joe Louis przenosi się wraz ze swym sztabem do nowego miejsca zamieszkania – Chicago. Swoją pierwszą zawodową walkę Louis odbywa 4 lipca 1934 roku w Chicago. Jego przeciwnikiem jest wówczas doświadczony Jack Kraken. Dzięki swojemu doświadczeniu wyniesionym z amatorskich ringów, Joe pokonuje swojego przeciwnika już w pierwszej rundzie. Za tę walkę Louis zainkasował $59. W kolejnych miesiącach pięściarz toczy wiele walk bokserskich, z których wychodzi zwycięsko. Jego zarobki z każdą kolejną walką się zwiększają, a jego rozpoznawalność coraz bardziej rośnie. Louis kolejne walki toczył praktycznie w całych Stanach Zjednoczonych, od Chicago aż po Los Angeles. Menadżerowie pięściarza w tym czasie postanowiły zorganizować wielkie wydarzenie bokserskie. Ogłaszają, że przyszłym przeciwnikiem Joe Louisa będzie były mistrz wagi ciężkiej Primo Carnera. Carnera, który był jak do tej pory najwyższym mistrzem w historii boksu, był przez bookmacherów skazywany na przegraną z młodszym i szybszym Louisem. Walkę zaplanowano na 25 czerwca 1935 roku w Nowym Jorku. Walka z Carnerą była tak wielkim wydarzeniem, że na trybunach zasiadło blisko 60 000 kibiców. W czasie trwania pojedynku Louis bezlitośnie obija byłego mistrza wagi ciężkiej, którego ostatecznie pokonuje przed czasem w rundzie 6.
Dzięki temu triumfowi Joe Louis jest na ustach wszystkich kibiców bokserskich w całych Stanach Zjednoczonych. Przy czym Louis zostaje namaszczony jako następca Jacka Johnsona, pierwszego czarnoskórego mistrza wagi ciężkiej. Mimo blasku fleszy i poklasku kibiców, Louis nie zapomina o swoich przyjaciołach z dawnych lat. Gdy odwiedza swój rodzinny dom, a następnie widzi, że jego znajomi są w kiepskiej sytuacji finansowej, postanawia otworzyć drużynę baseballową składającą się z samych znajomych. Zawodnicy okazjonalnie grali z samym pięściarzem mecze, na które przychodziły rzesze kibiców, a pieniądze ze sprzedaży biletów wędrowały wprost do kieszeni jego przyjaciół. Joe Louis w tym czasie wiedzie niezwykle szalenie i szybki tryb życia. Pięściarz pewnego dnia najpierw bierze ślub ze swoją wybranką serca Marvą Trotter, by już godzinę później zmierzyć się w hitowym starciu z byłym mistrzem wagi ciężkiej Maxem Bauerem. Podczas walki Louis dobitnie dominuje nad byłym mistrzem, którego ostatecznie nokautuje w rundzie czwartej. Time, 2 minutes, 50 seconds, 4th round, winner is Louis. Pięściarz, mając zaledwie 22 lata, korzysta z życia. Namaszczony przez publikę na przyszłego mistrza wagi ciężkiej, pojawia się na okładkach gazet, jest zapraszany w różne części Stanów Zjednoczonych, a także odgrywa główną rolę w hollywoodzkim filmie o życiu pomywacza, który zostaje mistrzem świata w zawodowym boksie. Say, you shouldn't pick on a little fella like that. Well, maybe you think you're big enough. I'm not looking for a fight. Oh, no? Kolejne wygrane i kolejne rzesze fanów na całym świecie. Wydawało się, że nic nie jest w stanie stanąć mu na drodze w jego marszu po Mistrzostwo Świata wagi ciężkiej. W tym czasie menadżerowie ogłaszały jego kolejny pojedynek. Tym razem naprzeciw Louisa stanąć ma były mistrz świata wagi ciężkiej, niemiecki zawodnik Max Schmeling. Max Schmeling był mistrzem świata wagi ciężkiej na początku lat 30. Odebrał on wówczas pas za rąk Jacka Sharkeya w 1930 roku, by już 2 lata później utracić go w swojej drugiej obronie tytułu w rewanżowej walce z Jackiem Sharkeyem. Pochodzący z Niemiec, 30-letni zawodnik był uzdolniony, lecz przez wielu skazywany na przegraną z młodszym i szybszym Amerykaninem. Ówcześnie Niemcami rządził totalitarny reżim nazistowski, który brutalnie tłumił wszelką opozycję i podporządkowywał każdą sferę życia państwowej propagandzie. Adolf Hitler i jego zwolennicy traktowali sport jako narzędzie ideologiczne, mające potwierdzić wyższość ich rasistowskiej doktryny. Schmeling, tuż przed walką z Louisem, spotkał się z kanclerzem III Rzeszy, któremu miał zagwarantować szybką wygraną. Niemieckie media podchwyciły temat i wbrew sprzeciwowi Schmelinga walkę przedstawiono jako starcie białej rasy z czarnoskórym przeciwnikiem. Konfrontację obu zawodników wyznaczono na lipiec 1936 roku, tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi w Berlinie, imprezą, którą nazistowski reżim zamierzał wykorzystać do pokazania swojej potęgi światu. W tym samym czasie menadżerowie Louisa dopinają ostatnie szczegóły dotyczące pojedynku z ówczesnym mistrzem wagi ciężkiej Jimem Braddockiem. Pięściarz otrzyma szansę walki o pas, jeśli tylko pokona Schmelinga. Louis jest tak pewny swojej wygranej, że zaczyna lekceważyć treningi poprzedzające walkę. W tym czasie większą uwagę poświęca swojemu drugiemu sportowi, golfowi, aniżeli treningom bokserskim. Lekceważy przeciwnika, uważając go za drobną przeszkodę w drodze do walki o Mistrzostwo Świata wagi ciężkiej. Tego samego zdania są również bukmacherzy, których kursy wynoszą aż 10:1 na korzyść Amerykanina. Walkę ostatecznie przełożono o 1 dzień z powodu intensywnej ulewy, która nawiedziła Nowy Jork. Miejsca na trybunach zostały wyprzedane tylko w połowie, nie tylko z powodu pogody, lecz również z powodu bojkotu społeczności żydowskiej ze względu na narodowość Schmelinga.
Już od początku było wiadomo, że tego dnia wydarzy się coś niepokojącego. Mimo złych znaków na niebie, Lewis jest pewny swojej wygranej. Podczas walki szkoleniowiec Lewisa, Jack Blackburn, usilnie namawia pięściarza, by ten nie wchodził w zbędną wymianę ciosów z doświadczonym Niemcem. Lewis jednak podrywa się do przeciwnika, a następnie otrzymuje potężną kontrę, która nie tylko powala go na deski, lecz również łamie mu przy tym szczękę. Kolejne rundy to dominacja Schmelinga. Niemiec wielokrotnie kontruje Amerykanina, który nie potrafi przeciwstawić się jego sile ciosu. W rundzie 12 Schmeling ostatecznie wymierza kilka mocnych ciosów, którymi nokautuje Amerykanina. Po walce Max Schmeling wraca do Niemiec jako bohater narodowy. Jego zwycięstwo jest szeroko celebrowane, a nazistowska propaganda chętnie wykorzystuje ten triumf. Und für das Ansehen des deutschen Volkes in Amerika gekämpft. Tymczasem menedżerowie Schmelinga naciskają komisję bokserską stanu Nowy Jork, aby ich zawodnik otrzymał szansę walki o tytuł z Jimem Braddockiem. Amerykańskie władze zwlekają jednak z decyzją. Obawiają się, że pas trafie do Europy i zostanie wywieziony do Niemiec. W tym samym czasie Lewis wraca na szczyt. Świadomy swoich błędów, poświęca się treningom, by stać się lepszym i silniejszym zawodnikiem. Jego pierwszym krokiem ku odkupieniu jest walka z Jackiem Sherkeyem. Absolutna dominacja i nokaut w trzeciej rundzie. Third round, winner is Lewis. Get him. What about the third knockdown, Joe, when you had Sharkey over the ropes? Boy, I thought I had him hung up for the night then. Well, where you going now, Joe? Oh, I got an idea. I'm going to see if I can get a rematch with Smelling. W kolejnych miesiącach Lewis odnosi kolejne zwycięstwa, utwierdzając swoją pozycję pretendenta do tytułu mistrza świata, który w dalszym ciągu należy do Jima Braddocka. Ostatecznie sztab mistrza świata podejmuje decyzję o podpisaniu kontraktu na walkę z Joe Lewisem. Umowę finalizują w lutym, a sam pojedynek zostaje zaplanowany na czerwiec 1937 roku. W dniu walki Lewis od początku dominuje nad Braddockiem, jednak już w pierwszej rundzie mistrz niespodziewanie posyła go na deski. Lewis błyskawicznie się podnosi i kontynuuje pojedynek, ucząc się na błędach z przyszłości. W kolejnych rundach systematycznie, lecz spokojnie rozbija Braddocka. W 8. rundzie nadchodzi moment decydujący. Potężna kombinacja ciosów Lewisa powala mistrza. Braddock nie jest w stanie się podnieść. Joe Louis zostaje nowym mistrzem świata wagi ciężkiej. Jest to drugi po Jacku Jacksonie czarnoskóry czempion królewskiej kategorii. The winner and new champion of the world, Joe Louis. Joe Louis nie zamierza jednak spocząć na laurach. W ciągu kilku miesięcy trzykrotnie skutecznie broni tytułu. Don't you take that fruit he's holding in his hand.
should come across a viper in the night. That's when you get the thing that makes you feel alright. You'll be high and troubles out of sight. So don't you hang around that viper in the night. Be high. You take one hit and you'll be swinging with the band. When you hang around that old viper man. Joe Louis, the winner and still heavyweight champion of the world. Dokładnie rok po zwycięskiej walce z Jimem Braddockiem, Louis staje przed swoim największym rywalem, Maxem Schmelingiem. Heavyweight championship against former title holder Max Schmeling, the only man who has ever defeated the champion. Here are the fighters signing for their epic rematch just 2 months ago. I'm gonna be in the best of shape, and I'm sure they're gonna be a very good fight. I'm happy that I have the chance again to fight for the title. And I hope the best man may win. Tym razem Louis przygotowuje się jak nigdy dotąd. Jego celem jest nie tylko zwycięstwo, ale także udowodnienie całemu światu, kto jest lepszym pięściarzem w tej legendarnej rywalizacji. Krótko przed rewanżową walką ze Schmelingiem, Louis otrzymuje niespodziewane zaproszenie do Białego Domu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt chce osobiście spotkać się z mistrzem, by podkreślić wagę jego nadchodzącego pojedynku. Feature attraction, 15 rounds for the World's Heavyweight Championship. The former heavyweight title holder, Max Schmeling. The famous Detroit Brown Bomber, World's Heavyweight Champion, Joe Louis. Joe Louis, heavyweight champion of the world, comes out for round 1 in the dark trunks with the white stripe. Max Schmeling is wearing the all dark trunks. Louis od pierwszych sekund walki rzuca się na Schmelinga, narzucając zabójcze tempo pojedynku. Jego ciosy spadają na rywala z precyzją i siłą huraganu. Niemiec próbuje się bronić, ale nie jest w stanie znaleźć sposobu na przerażającą dominację Louisa. Po 124 sekundach sędziowie przerywają walkę. Schmeling nie ma już żadnych szans na kontynuowanie pojedynku. Louis nokautuje przeciwnika, efektownie rewanżując się za jedyną porażkę w swojej karierze. W kolejnych latach Louis wielokrotnie bronił mistrzowskiego pasa, umacniając swoją dominację w wadze ciężkiej. Jego zwycięska passa rozpoczęła się od walki z Johnem Lewisem, czarnoskórym mistrzem kategorii półciężkiej. Louis i Lewis byli bliskimi przyjaciółmi, a wybór pretendenta nie był przypadkowy. Mistrz zdecydował się na walkę z Lewisem, mając na uwadze jego pogarszający się wzrok. Wiedząc, że jego rywal niebawem będzie zmuszony zakończyć karierę, podpisał kontrakt na pojedynek, aby zapewnić mu wysoką wypłatę, ostatnią przed nieuniknioną emeryturą. Podczas walki Joe Louis nokautował Lewisa już w pierwszej rundzie, nie dając mu żadnych szans. W kolejnych miesiącach mistrz konsekwentnie bronił tytułu, odpierając ataki różnorodnych rywali. Naprzeciw niego stawali zarówno potężnie zbudowani pięściarze, tacy jak Abe Simon,
jak i lżejsi, szybsi zawodnicy pokroju Billego Cona. Jednym z najbardziej nietypowych przeciwników Joe Louisa był Tony Galento, ekscentryczny bokser, który wyróżniał się nie tylko agresywnym stylem walki, ale także kontrowersyjnym zachowaniem. And I thought I was crazy. If you got my bank, I wish most of these people had my bank account, and you'd see how crazy I am. Słynął ze swojego zamiłowania do piwa i niezdrowego trybu życia. Mimo niepozornego wyglądu i niskiego wzrostu, Galento imponował niesamowitą siłą ciosu oraz niezłomną wolą walki. Publiczność go uwielbiała, a jego charyzma przyciągała rzesze fanów. Louis stanął naprzeciwko Galento w czerwcu 1938 roku. Ku zaskoczeniu wszystkich, w trzeciej rundzie Galento posłał mistrza na deski, wywołując falę niedowierzania wśród kibiców. Louis jednak natychmiast się podniósł i bezlitośnie przejął inicjatywę. W rundzie czwartej, po serii potężnych ciosów, Galento padł na matę i został znokautowany. Champion Joe Louis! Po walce Louis i Galento nawiązali bliską przyjaźń. Louis pozostał aktywny w ringu, walcząc co kilka miesięcy i bezlitośnie deklasując kolejnych rywali. Wydawało się, że jego dominacja nie będzie miała końca. Jednak będąc u szczytu kariery, jego sportowa droga nagle została przerwana. Po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej, Louis nie tylko przekazał całe swoje honorarium z walki z Buddy Baerem na rzecz armii, ale również sam postanowił wstąpić do wojska, by bronić ojczyzny. My name is Joe Louis Barrow. What's your occupation? Fighter, and let's get at them jabs. Jego ostatnia walka przed służbą odbyła się przeciwko Abe Simonowi. Z powodu choroby w jego narożniku zabrakło Jack Blackburna. Mimo to Louis zwyciężył przez knockout w 6. rundzie. Miesiąc po walce pięściarz otrzymał druzgocącą wiadomość. Jego wieloletni trener i przyjaciel Jack Blackburn zmarł. Podczas służby wojskowej Louis zostaje przydzielony do Korpusu Łączności, przy czym pełni rolę propagandową, mając podnosić morale amerykańskich żołnierzy. Wraz z nim do sztabu dołącza jego przyjaciel z dawnych lat Sugar Ray Robinson. Louis w kolejnych miesiącach podróżuje po całych Stanach Zjednoczonych, organizując pokazowe sparingi i przemawiając do żołnierzy. I wish I could talk face to face to all you folks who are working for the war. I've got an interesting job in this army. I go around to army camp and give boxing exhibitions. Then I talk to our soldiers about training. I try to tell them all about building up big muscles. I've gone into some hard fights, but these soldiers are going into the toughest fight of all. They got to be good. W tym okresie na świat przychodzi jego córka Jekyll. Imię nadano na cześć niedawno zmarłego szkoleniowca Jacka Blackburna. Po zakończeniu wojny sierżant Joe Louis zostaje zwolniony ze służby z pełnymi honorami. Sergeant Joseph Louis Barrow, better known to fight fans as Joe Louis, is honored with the Legion of Merit by General Kells at New York. Joe entertained over 2 million soldiers as a member of a special service troop in various war theaters. I szybko powraca na ring bokserski. Jego pierwszym rywalem jest Billy Conn, z którym 5 lat wcześniej stoczył zacięty pojedynek. Rewanżowa walka zapisuje się w historii boksu jako pierwsza walka, na którą bilety kosztują aż $100. Początkowo była to jedynie zagrywka promocyjna menedżera Louisa, jednak gdy kibice zaczęli kupować wejściówki za tę cenę, organizatorzy postanowili utrzymać wysoką stawkę. W tym samym czasie zakończył się kontrakt Louisa z Julianem Blackiem,
który przez dekadę pobierał ponad 25% jego zarobków. Pięściarz na stanowisku menadżera postanawia zatrudnić innego człowieka, Marshalla Millesa. Natomiast na stanowisko szkoleniowca sprowadził nowojorskiego trenera Manny'ego Simona. W walce z Conem Lewis pokazał pełnię swoich umiejętności. Po całkowitej dominacji znokautował rywala w 8. rundzie. Pojedynek wygenerował ponad 2 miliony przychodu, stając się drugą najbardziej dochodową walką w historii boksu. Po triumfie nad Billym Conem, Lewis coraz bardziej angażuje się w przedsięwzięcia biznesowe. Jego nazwisko staje się marką samą w sobie. Promuje ekskluzywne restauracje w Nowym Jorku, zostaje twarzą Mill Company i nawiązuje współpracę z wieloma firmami. W życiu Lewisa następują nie tylko zmiany zawodowe, ale i osobiste. Za kulisami wielkich walk pięściarz doświadcza jednego z najważniejszych momentów w swoim życiu. Narodzin swojego drugiego dziecka, syna, któremu zostaje nadane imię Joe Louis Jr. Na kolejnego rywala wyznaczono doświadczonego pięściarza, Jersey Joe Walcotta. Panowie znają się już z przeszłości. Kilka lat wcześniej Walcott był jednym ze sparring partnerów Lewisa, pomagając mu w przygotowaniach do pamiętnej walki z Maxem Schmelingiem. Ku zaskoczeniu wszystkich, już w pierwszej rundzie pretendent posyła mistrza na deski. Lewis nie potrafi znaleźć sposobu na szybszego i bardziej mobilnego rywala. W rundzie czwartej Walcott ponownie powala na deski Lewisa. Dla Lewisa jest to najtrudniejsza obrona tytułu w karierze. Po 15 wyniszczających rundach cała hala jest przekonana, że zaraz usłyszy nazwisko nowego mistrza. Decyzja ta wywołuje ogromne kontrowersje. Wielu domaga się natychmiastowego rewanżu, przekonanych, że Walcott został niesłusznie pozbawiony zwycięstwa. Lewis, który po raz pierwszy w swojej karierze zostaje utrącony przez fanów, postanawia jak najszybciej zrewanżować się swojemu przeciwnikowi. This is Bill Corum in New York's Madison Square Garden, where champion Joe Louis and challenger Jersey Joe Walcott are ready to weigh in for their return match for the World's Heavyweight Championship. It's the champion's 25th title defense over a span of 11 years, and his last fight. Last December, these two heavyweights, both now 34, fought 15 rounds, with Louis winning a controversial decision. Now in the lobby of the Garden, Colonel Eddie Egan, chairman of the State Athletic Commission, announces the weight. I'm going to announce the weight. Right now, Joe Louis, the heavyweight champion of the world, weighs 213 and 1/2. And Joe Walcott weighs 194 3/4. Twice, the eagerly awaited bout at the Yankee Stadium is postponed by rain. On the second scheduled night, with 5,000 early birds on hand, a torrential downpour causes the delay. Workmen find the ring a lake. The field seats and press rows are drenched. Only once before in modern boxing history, a postponement of the Louis-Farr fight had a heavyweight championship been rained out. Finally, the weatherman comes through. More than 42,000 fans are on hand, and RKO Pathé cameras film the official fight pictures exclusively for millions more. Promoter Mike Jacobs reports a gate of more than $800,000. Hollywood celebrities on hand include movie comedians Bob Hope and Jack Benny, Adolphe Monjou, Eddie Cantor, Joan Blondell, also FBI Chief J. Edgar Hoover, radio star Phil Harris, and now the final tense moments before the main bout. As Louis comes to the ring, the entire sports world is wondering,
Can Walcott beat the Brown Bombers' second time around jinx? Will Joe Louis retire undefeated? Or will there be a new champion? Kilka miesięcy później zawodnicy ponownie spotykają się w ringu. Pierwsze 3 rundy należą do Walcotta, który skutecznie wykorzystuje swoją szybkość i unika ciosów mistrza. W rundzie 3 Louis ponownie ląduje na deskach. Jednak tym razem knockdown działa na niego jak impuls do działania. Z każdą kolejną minutą mistrz zaczyna przejmować kontrolę. Stopniowo spycha pretendenta do defensywy. W 11 rundzie Louis rusza do zdecydowanego ataku. Seria potężnych ciosów przełamuje obronę Walcotta, który pada na deski. Sędzia dolicza do 10, knockout. Joe Louis po raz 25 skutecznie broni tytułu mistrza wagi ciężkiej. In his dressing room, Louis, with trainer Manny Seaman, makes his first statement after leaving the ring, exclusively for these official fight films. The bicycle stopped in the 11th round, didn't it? Well, man, I caught up with him in the 11th round, thanks to you. And you told me just when to go out and get him. Well, I know you're a great fighter, Joe, and I know that the fight was close because there wasn't much of a fight, and I know that you like to give the public a great performance every time you perform. That's why I chased you out as I did, and I knew you'd do as you were told to do. Thank you very much, man. I enjoyed the fight. I think the fight was much better than it was the last time. Joe, when you knocked him down, did you think he'd get up? No, man, I thought when I had him, I know that when he went down, he couldn't get up. I hit him with 4 or 5 very good punches. I thought you hit him with my left hook, Joe. Well, man, I hit him with my right, too. Well, I'd like to say again that I retired. Tonight was my last fight. And thank you very much. Mimo triumfu, jego życie poza ringiem nie wyglądało już tak dobrze. Narastające długi podatkowe zmuszały go do kolejnego tournée po Stanach Zjednoczonych, podczas którego bierze udział w wysoko opłacanych walkach pokazowych. Jednak nieustanne życie w podróży i ciągłym biegu odbijają się na jego rodzinie. Zmęczona ciągłą nieobecnością męża, jego żona podejmuje decyzję o zakończeniu małżeństwa. Do pojedynku o pas wyznaczeni zostają Jersey Joe Walcott oraz Cezar Charles. Nowym czempionem zostaje Charles. Mimo zwycięstwa wielu kibiców wątpi w jego mistrzostwo. W tym czasie uważano, że aby uzyskać pełne uznanie, Charles musi pokonać legendarnego Joe Louisa. Tymczasem Louis zmaga się z rosnącymi długami. Aby spłacić zaległości, w dalszym ciągu podróżuje po Stanach Zjednoczonych, organizując pokazowe walki. Ostatecznie, po 2 latach na emeryturze, Louis decyduje się wrócić do zawodowego boksu. Nie z pasji, lecz z konieczności finansowej. At Pompton Lakes, Joe Louis, who voluntarily gave up the crown 19 months ago, tunes up to win it back. Look at those dogs. The Brown Bomber was one of the greatest. Whether at 36 he still retains enough stuff to put away the 29-year-old Charles is a question to be answered in the ring. W trakcie walki było jasne, że najlepsze lata Louisa już dawno minęły. Był wolniejszy, mniej dynamiczny i podatny na ciosy. Winner by unanimous decision and heavyweight champion of the world, Cezar Charles. Po 15 rundach sędziowie jednogłośnie ogłaszają zwycięstwo Cezarda Charlesa. Mimo porażki, Louis kontynuuje walki, choć już nie na najwyższym poziomie. Pokonując mniej wymagających rywali, wspina się ponownie w rankingu wagi ciężkiej. Jesienią 1951 roku staje przed swoim największym wyzwaniem – walką z niepokonanym Rocky Marciano. 37-letni Louis podpisuje kontrakt na ten pojedynek kuszony ofertą $300,000. Speaking to attentive Toots Shore. And there's the current heavyweight champion, Jersey Joe Walcott, and J. Edgar Hoover, Stuart Symington on his left. Rocky Marciano meets Joe Louis at the center of the ring for last-minute instructions by referee Ruby Goldstein. And in a moment, round 1 of a scheduled 10-round bout. Here he is,
Louis, będący cieniem dawnego siebie, nie ma szans z młodym i agresywnym Marsjanem. Sends Lewis sprawling to the canvas. Scott backs his man to the ropes to finish him off. Now watch. A left. Another left crumples Lewis. A blazing right. And Lewis sails through the ropes. W 7. rundzie zostaje ciężko znokautowany. The working press try to help Joe back off the ring apron. Referee Goldstein on the left simply looks at the stricken fighter and knows that the ex-champion is finished for the night. He fought only exhibitions after that. As he himself summed up his knockout by Marciano, the reactions were not there. My age counted against me. The Brown Bomber fell October 26, 1951 in the big fight. W szatni po walce Louisowi towarzyszyli przyjaciele. Po długich namowach w końcu udaje mi się namówić byłego mistrza do ostatecznego zakończenia kariery. Louis zakończył karierę z bilansem 66 zwycięstw i 3 porażek. Mimo odejścia z ringu, jego kłopoty finansowe ciągle narastały. Aby zarobić na życie, odbywa pokazowe walki dla amerykańskich żołnierzy podczas wojny koreańskiej. Niestety, wszystkie zarobione pieniądze przyjmuje urząd podatkowy. Na domiar złego w 1953 roku stracił 2 bliskich mu ludzi. Swojego doradcę Mike'a Jacobsa oraz ukochaną matkę Lily Barrow. Wieści o zadłużeniu Louisa w tym czasie docierają do opinii publicznej. Fani zaczynają przesyłać mu pieniądze, próbując pomóc. Niestety, kwoty te nie były wystarczające. Zmuszony do zarobku, Louis próbuje swoich sił w wrestlingu, staczając kilka pokazowych walk oraz występując jako sędzia. Z czasem jego życie osobiste zaczęło się komplikować. Kolejne związki, rosnące problemy finansowe i pogarszające się zdrowie psychiczne doprowadziły go do depresji. W tym czasie były mistrz uzależnił się od które tylko pogłębiły jego paranoję. W 1969 roku Joe Louis doznał załamania nerwowego i zasłabł na jednej z ulic Nowego Jorku. Po tym incydencie rodzina umieściła go w szpitalu psychiatrycznym. Po opuszczeniu placówki Louis osiadł na stałe w Las Vegas. Pracował tam jako gość specjalny, prowadził pokazowe walki i występował w różnego rodzaju show. I feel fine. I went to the doctor yesterday. He just told me to stay in bed for 3 or 4 days, and I got to go back to the hospital on Wednesday. But other than that, I feel fine. Didn't you disobey his orders by coming to work? Well, I got so much call at home, and people say I'm died and that I'm so sick and everything, so I had to come out to prove that I'm feeling fine. Do you enjoy your work? I do. I enjoy it here very much. How long have you been working here at Caesars as a greeter? 7 years. 7 years. You seem to have a lot of the old fighting spirit in you, wouldn't you say? No, I don't think so, but I enjoy working here. I got a lot of wonderful people come in. Are you gonna... Mimo legendy, jaką był, do końca życia zmuszony był pracować, by spłacać długi. Max Schmeling, który po wojnie stał się zamożnym biznesmenem, nie zapomniał o dawnym rywalu. Regularnie wspierał finansowo Louisa, a gdy ten zachorował, pokrył część kosztów jego leczenia. Joe Louis zmarł 12 kwietnia 1981 roku w wieku 66 lat. Ostatnie lata życia spędził w cieniu dawnej chwały, schorowany, zmagający się z problemami psychicznymi i finansowymi. Choć był bohaterem narodowym, ikoną równości i legendą boksu, ostatnie miesiące życia spędził na wózku inwalidzkim z dala od ringu, który niegdyś należał do niego. Zmarł na zawał serca w szpitalu w Las Vegas, niedługo po obejrzeniu walki Larry'ego Holmesa z Trevorem Berbickiem. Pogrzeb Joe Louisa odbył się z wojskowymi honorami na cmentarzu w Arlington. W hołdzie nie tylko wielkiemu mistrzowi, ale też człowiekowi, który zmienił historię boksu. Całkowite koszty ceremonii pokrył jego dawny rywal, Max Schmeling, Niemiec, którego kiedyś pokonał, a który z czasem stał się jego przyjacielem.